Lekcja pod tytułem Mnożenie i dzielenie wyrażeń algebraicznych przez liczby. Najpierw zajmiemy się mnożeniem. Przyjrzyj się temu zapisowi. 2 razy a. Pamiętasz? Tak naprawdę to jest po prostu 2a. Bo przecież pamiętasz, że jak nie ma znaczka między liczbą a literką, to znaczy, że tak naprawdę tam jest mnożenie. No to już wiemy, co to jest. Popatrzmy na drugie. A razy 2. Ale pamiętasz, że kolejność mnożenia można zamieniać, czyli to jest to samo, co 2 razy a, czyli 2a. Na razie jest ok, prawda? No bo tutaj tak naprawdę nic nowego nie było, poza tym, że przypomnieliśmy sobie, że można zamieniać kolejność mnożenia. No a tutaj już się zaczyna coś nowego. 2 razy 3a. Jak wykonać takie mnożenie? Co robimy? Mianowicie mnożymy jedną liczbę przez współczynnik liczbowy, który stoi przy literce. Czyli wykonujemy o takie mnożenie. 2 razy 3. 6 i dopisujemy naszą literkę, czyli a. Następny przykład. 3a razy 2, pamiętasz, można zamienić kolejnością. Czyli to zapisać jako 2 razy 3a. I wykonać 2 razy 3 to jest 6. I dopisujemy literkę. Popatrzmy dalej na przykłady. Dalej już będzie na tej samej zasadzie. Minus 2 razy 5b. Czyli mnożymy liczba razy liczba. Minus 2 razy 5 to jest minus 10. I dopisujemy naszą literkę, czyli b. Minus 2 razy minus 3b. I znowu liczba razy liczba, czyli minus 2 razy minus 3. To jest 6 i dopisujemy literkę, czyli b. 6b wychodzi. Następny przykład. 6 razy 2/3 x. Liczba razy liczba, czyli 6 razy 2/3. Tu możemy skrócić. 1 trójka, 2 trójki, czyli 2 razy 2 to jest 4 pierwsze, czyli 4 i dopisujemy literkę x. Następny przykład. 2,1/3 x razy 9. Znów możemy sobie zamienić albo pisząc, albo w pamięci kolejnością, czyli mamy kolejność mnożenia zmieniamy, a więc na początku jest 9, 2,1/3 x, czyli 9 razy 2,1/3. Teraz szybko sobie przypominamy, że żeby wykonać takie mnożenie, to tą liczbę mieszaną, czyli liczba z ułamkiem, musimy zamienić na ułamek niewłaściwy, zanim wykonamy mnożenie. Więc mnożenie sobie czeka 9 razy, a teraz zamieniamy. Pamiętasz, jak to się robiło? W mianowniku zostaje ta sama liczba, czyli trójka, a w liczniku jest to, co było, czyli 1, dodać 2 razy 3. 2 razy 3 to 6, dodać 1 to 7. O, i takie mnożenie musimy wykonać. 9 razy 7/3. Skróćmy. Tu jest 1 trójka, tu są 3 trójki. 3 razy 7, 21, 21 pierwszych, czyli wpisujemy 21 i dopisujemy naszą literkę. I gotowe. A teraz bardziej skomplikowane przypadki. No bo tutaj było takie proste. Liczba razy jednomian, czyli liczba z literką. Liczba razy jednomian, łatwo się to mnożyło, ale może być i taki przykład. Jest liczba razy w nawiasie, suma algebraiczna. No to jak to się robi? Bardzo podobnie, tylko trzeba pamiętać, że ta liczba, która stoi przed nawiasem, tu jest oczywiście nasz domyślny, o którym pamiętamy, znak mnożenia, mnoży pierwszy składnik sumy, następnie drugi składnik sumy, wedle tych zasad, które przed chwilą omawialiśmy. Rozpiszę to. Mnożenie pierwszego składnika to będzie wyglądało tak. 2 razy 2b. Teraz przepisujemy ten znak, jaki tu jest. Tu było dodać, więc piszemy dodać. I teraz znowu mnożenie to drugie. 2 razy 3a. 2 razy 3a. No i teraz już trzeba to policzyć. 2 razy 2, 4. Dopisujemy literkę b. 2 razy 3, 6. I dopisujemy literkę a. Następny przykład. Tym razem mnożymy przez minus 3. Tutaj też stoi znak mnożenia. Tak samo się zachowujemy, jakby to minus 3 było z lewej strony. Musimy pomnożyć przez minus 3. Pierwszy składnik sumy, drugi i trzeci.
Przypomnę na wszelki wypadek. O, to jest pierwszy składnik sumy, to jest drugi razem ze znakiem i to jest trzeci. O, mnożymy pierwszy. Minus 3 razy 2x. Napiszmy to sobie. Minus 3 razy 2x. Teraz drugi. Minus 3 razy minus y. Minus 3 razy minus y. I trzeci. Minus 3 razy 2z. Minus 3 razy 2z. No i teraz trzeba policzyć już po prostu. Minus 3 razy 2, minus 6. Przepisujemy literkę x. Minus 3, bo to jest minus 3 razy minus y. Minus razy minus to daje nam plus, czyli plus 3y. I minus 3 razy 2 to jest minus 6. Literkę przepisujemy z. I gotowe. Następny przykład. Zrobię tutaj krechę taką. I mnożymy teraz minus 3 razy po kolei najpierw ten składnik, później ten i później ten. Czyli te trzy składniki sumy algebraicznej, inaczej zwane jednomianami. No to pierwszy. Rozpiszmy to sobie. Minus 3 sprzed nawiasu razy pierwszy jednomian, czyli minus 2a. Dalej. Minus 3 razy drugi składnik, czyli 5. I ostatnie znowu minus 3 razy trzeci jednomian, czyli minus 2b. No i teraz mnożymy. Minus 3 razy minus 2, 6. Literka a. Minus 3 razy 5, minus 15. Tu nie było żadnej literki. Minus 3 razy minus 2, 6, więc plus 6. Literka b. I gotowe. No i teraz ostatni przykład. Popatrz, tutaj nie ma żadnej liczby przed nawiasem. Tak się wydaje przynajmniej. Stoi tylko minus. Ale jak nie ma żadnej liczby, to znaczy, że tutaj stoi 1. Tak jakbyśmy napisali na przykład taki nawias. A plus b plus 4. Nic nie mnoży tego nawiasu? Nie, zawsze można napisać, że to jest razy 1. No bo nic się nie zmieni, prawda, jak się pomnoży przez 1. Więc ta jedynka tam zawsze, można powiedzieć, stoi sobie domyślnie. Tak się jej domyślamy. Więc jak jest minus przed nawiasem, to znaczy, że to jest mnożenie razy minus 1. O, wymaszmy to sobie i wpiszmy, że to jest minus 1 razy. I dalej już postępujemy jak poprzednio. Więc pamiętaj, jak jest minus przed nawiasem, to znaczy, że to jest to mnożenie przez minus 1. No to mnożymy. Minus 1 razy pierwszy jednomian, czyli razy 2a. Znowu minus 1 razy drugi jednomian, czyli minus 5. I znowu minus 1 razy trzeci jednomian, czyli 2c. Policzmy sobie. Minus 2 razy, minus 1 razy 2 to jest minus 2 z literką a. Minus 1 razy minus 5 to jest po prostu plus 5. Minus 1 razy 2 to jest minus 2. O, ładniejszą tą dwójkę. I literka c. Tyle o mnożeniu. No a teraz zajmijmy się dzieleniem. Jak działa dzielenie? Można powiedzieć w bardzo podobny sposób. Bo znowu jak mnożyliśmy, to mnożyliśmy liczba razy liczba, która towarzyszyła literce. I tu podobnie. W momencie, kiedy robimy dzielenie jakiegoś jednomianu, na przykład tego 6a przez liczbę, to tak naprawdę dzielimy liczba, która towarzyszy jednomianowi, przez liczbę, która jest na prawo od znaku dzielenia. Czyli tak naprawdę mamy 6 podzielić przez 2. To jest ile? 3. I wpisujemy literkę a. Minus 10 podzielić przez 5. To jest ile? Minus 10 przez 5? Minus 2. I dopisujemy literkę b. 15 podzielić przez 3. To jest 5. I dopisujemy literkę c. A jak w tym przypadku, kiedy dzielimy całą sumę? Tak samo jak poprzednio, kiedy mnożyliśmy całą sumę. Pamiętasz? Jak mnożyliśmy sumę, to